Witajcie! Dzisiaj przepis na rozgrzewającą kremową zupę dyniową idealną na jesienne dni. W przepisie wykorzystamy pieczone warzywa, takie jak oczywiście dynia oraz ziemniaki, cebulę i czosnek. Dzięki ich upieczeniu zupa nabierze wspaniałego aromatu. Całość dopełnimy bulionem, który wzbogaci potrawę oraz mleczkiem kokosowym, dzięki któremu zupa będzie wyjątkowo kremowa. Dla jeszcze większej przyjemności z jedzenia warto zupę podać z chrupiącymi grzankami z serem cheddar i boczkiem, które dodadzą jej wyrazistego charakteru. To prosty, ale niezwykle smaczny przepis, idealny na sezon dyniowy. Nie przedłużając, zapraszam do wspólnego gotowania. Do przygotowania zupy krem z dyni będziesz potrzebować 2 dynie Hokkaido, 600 g ziemniaków, 1 dużą cebulę, 1 główkę czosnku, mały kawałek imbiru, 3 łyżki oliwy, 300 ml bulionu, 200 ml mleczka kokosowego oraz przyprawy takie jak sól, pieprz i papryka wędzona. Zaczynam od przygotowania dyni. Ja swoją zupę chciałam podać w dyni, ale wszystkie sposoby, które na to znalazłam, polegały na wydrążeniu jednej dyni i przygotowaniu zupy z kolejnej. Ten sposób mi nie odpowiadał, bo nie po to kupuję dynię na zupę, aby jej nie wykorzystać. Więc wykombinowałam, jak mieć miskę z dyni oraz tą samą dynię wykorzystać do zupy. Jeśli tak jak ja używasz dyni Hokkaido, to musisz u jej podstawy obciąć końcówkę, dzięki czemu miska będzie stabilna. Następnie od góry obcinam 1/3 dyni. Pamiętajcie, aby zawsze robić to bardzo ostrożnie i naostrzonym nożem, bo przy takiej zabawie z dynią łatwo o wypadek. W kolejnym kroku wydrążam miąższ oraz pestki dyni. Najlepiej całość najpierw rozluźnić łyżką, a następnie wydrążyć dłońmi. I po kilku chwilach mamy wydrążoną dynię. Górną część dyni kroję na mniejsze kawałki. W kolejnym kroku obieram ziemniaki, a następnie kroję je na mniejsze kawałki. Cebulę kroję na pół, a następnie każdą połówkę kroję na 4 części. Tak przygotowane warzywa układam na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Następnie dodaję całą główkę czosnku zawiniętą w folię aluminiową. W kolejnym kroku całość polewam oliwą. Następnie warzywa doprawiam solą, pieprzem oraz papryką wędzoną. Na sam koniec dodaję mały kawałek imbiru. Tak przygotowane warzywa wkładam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni, ustawionego na tryb termoobieg. Po około 10 minutach wyciągam same miseczki z dyni i wycinam z nich tyle miąższu, ile się da. Podczas wykonywania tej czynności uważajcie, aby nie zrobić dziur i nie wyciąć za dużo. Miska musi być stabilna, aby utrzymać w nią wlaną zupę. Robię to bardzo powoli. Najpierw przy pomocy noża obcinam odrobinę miąższ przy skórce, a następnie wdrążam go łyżką. Powtarzam tą czynność do momentu, aż miąższu przy skórce będzie niewiele. Odrobina miąższu musi zostać, bo tak jak powiedziałam wcześniej, miska musi być stabilna. Wydrążone dynie odkładam na bok, a miąższ, który uzyskałam, dokładam do pieczących się warzyw. Warzywa piekę do momentu, aż wszystkie będą miękkie. No i mamy upieczone warzywa, a na filmiku widzicie dynię. Obieram ją po upieczeniu, ponieważ wtedy skórka schodzi jak masełko. Jeśli nie chcecie, to nie musicie obierać dyni Hokkaido, ponieważ jej skórka jest jadalna. Ja jednak wolę ją obrać, bo wtedy zupa krem wychodzi bardziej gładka i aksamitna. I przechodzimy do blendowania. Wszystkie upieczone warzywa razem z obraną dynią łączymy ze sobą. Z upieczonej główki czosnku wyciskamy miąższ. Dodajemy bulion oraz mleczko kokosowe. Całość blendujemy na gładki krem. Jeśli po zblendowaniu zupa jest zbyt gęsta, dodaj więcej bulionu lub mleczka kokosowego. Ilość płynów dostosujcie do waszej ulubionej konsystencji. I przechodzimy do przygotowania grzanek. Do ich przyrządzenia będzie potrzebna bagietka, ser cheddar oraz boczek wędzony. Zamiast sera cheddar można użyć dowolnego innego sera o wyrazistym smaku, który podkręci delikatny smak zupy krem. Bagietkę kroję na kromki. Ser cheddar ścieram na tarce o dużych oczkach, a plastry boczku kroję na małe paski. Na blaszce układam kromki bagietki, posypuję je serem cheddar, a następnie układam na nich paski boczku. Tak przygotowane grzanki piekę w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni od 5 do 8 minut. No i mamy gotową zupę. Można ją udekorować mleczkiem kokosowym oraz posiekaną natką pietruszki. Zupy wyszło na tyle, że zapełniła 2 miseczki z dyni,
oraz zostały jeszcze 2 porcje na następny dzień. Mam nadzieję, że przepis Wam się podobał i jeśli tak, to zapraszam do subskrybowania kanału, aby być na bieżąco z nowymi przepisami. Podzielcie się w komentarzach, jakie są Wasze patenty na zupę krem z dyni. A ja już kończę ten film i do usłyszenia w kolejnych. Pa, pa!